wyspaliśmy. No, ja się wyspałem, nie wiem, ty też? No, mniej więcej. Mieliśmy przygody w nocy, bo Igor obiecywał, że nie przyjdzie, ani że nikt nie przyjdzie, a to była godzina chyba koło pierwszej. Tu chodził, stukał wszędzie do tych okien, tak, na tej zasadzie. No, myśmy go nie chcieli wpuszczać, no bo umawialiśmy się, że się barykadujemy tutaj na noc. Nie będziemy otwierać, ale on nie odpuszczał. Z 15 minut tak pukał, może nawet trochę dłużej. Udało mu się wejść tam w przecionek domu. No i walił już w drzwi tutaj, zaraz wam pokażę, które. No ja się w końcu ubrałem i ją otworzyłem. No i gość w ogóle był bez kurtki i bez butów. Ja nie wiem, gdzieś łaził, u kogoś zostawił, zgubił. W każdym razie go wpuściłem. Wzięliśmy z tego barłogu kołdry, poduszki, tam to wszystko mu rzuciłem i on tam po prostu poszedł spać. 2 albo 3 razy w nocy na podłodze, 2 albo 3 razy wstawał. Chciał robić papierosa z gazety, ale chyba mu się nie udało, bo odpuścił w końcu temat. I zasnął w ciągu. Zasnął, ale wychodził, jeszcze budził mnie, pytał się, gdzie jest jego kurtka. Ludzie dzwonili, tak, dzwonili. właśnie telefon co chwilę dzwonił, ja w końcu wstałem, wyłączyłem ten telefon. No, ale końcem końców jakoś spaliśmy, przynajmniej w cieple i w miarę wygodnie na tym łóżku było. Więc teraz robimy śniadanie, jest tam kuchenka gazowa. A jeszcze wstał, bo nagle zauważył, że jest tylko jeden rower tam. Tak. Ale drugi stoi tutaj. Nagle stał taki zaniepokojony, gdzie jest drugi rower, nie? Mówi, że tu, okej. Także widzicie, człowiek nawalony. Dobre serce, ale wypił za dużo. Jakoś wszedł. Tam było zabarykadowane. On jakoś wszedł i już tutaj czymś próbował się dostać. Coś tutaj przy tych drzwiach szturchał. Masakra. Tam jest pies, który nie wiem, czy go karmią, czy nie. Tu w ogóle suszy jakieś rzeczy. Ziemniaki ma, nie wiadomo co. Tu chyba sika, bo jest nasikane. O, widzicie, tu jest pies, tam jest jakiś kibel, tu jest drugie łóżko. Tu chyba suszy tytoń, a tu chyba suszy... Nie wiem, co to jest. A tak to wszystko tu wygląda rano. Jeszcze jest zmrożone po nocy, bo w nocy był przymrozek. No i ten jego domek, który nie jest, kurczę, zły, tylko wszystko jest w takim opłakanym stanie, bo nikt tego nie remontuje czy coś. O, a tu są koty. Tu jest ten. A tam jest chyba Obama, ten drugi. No także widzicie, taką mieliśmy przygodę. Człowiek się uczy całe życie. Ja do tego podchodzę w sposób taki, że jest to jakieś nowe doświadczenie. Może trzeba w przyszłości unikać takich sytuacji. Może trzeba być wyczulony, że jak ktoś pije perfumy, to może mu nie trzeba do końca ufać. No ale to jest też człowiek chory. Właśnie się zatrzymałem, bo chciałem, żeby nagrać, jak wyjeżdżamy, opuszczamy wioskę. Tam za koniem był nasz dom, a tu niespodziewanie, jak wyjmowałem kamerę, coś we mnie wjechało. Ja patrzyłam na błotnik, a nie na drogę. I nagle coś stało na drodze i wolnęłam w to. Widzicie, I słyszałam, wow! widzicie, na pustej drodze, wcale nie wąskiej, szerokiej, można się po prostu zderzyć ze sobą. Dobra, chodźmy, jedźmy i jeszcze wam opowiemy. No, więc wstaliśmy, zjedliśmy, Igor się przebudził i poszedł gdzieś bez kurtki i bez butów, bo wczoraj w nocy też wszedł bez kurtki i bez butów. Ale on strasznie w nocy się wstawał za każdym razem i się pytał, gdzie jest jego kurtka, czyli on czaił, że nie ma tej kurtki, po prostu gdzieś był taki napity, że gdzieś ją zgubił, ale wiedział, że ją zgubił, no. Znaczy, może nie wiedział, że ją zgubił, wiedział, że jej nie ma. No
No i prawdopodobnie teraz gdzieś jej szuka. A był rower przed domem? Był. Czyli poszedł na nogach, a nie na rowerze. A my jedziemy do domu jego rodziców oddać klucz, bo zamknęliśmy chałupę na klucz, przecież nie będziemy na niego czekać, jak wróci, nie wiadomo kiedy. No i co, pytałem go, ile ma lat. 32 lata. Ta jego psychopatyczna żona była, która wczoraj przyszła i strasznie się darła, ma 28 lat, a jest kompletnie zdegenerowana. No prawdopodobnie już mózg nie funkcjonuje tak jak powinien. No przykro na to wszystko patrzeć. Wszyscy nam mówili, jak to jest w Rosji, że tutaj większość ludzi w tych wioskach pije. No i właśnie wczoraj się o tym dowiedzieliśmy. No ja nie wiem, czy większość, może to jest tylko jakiś procent. No ale idą do sklepu, kupują najtańsze perfumy albo jakiś spirytus medyczny, to co ona piła, rozcieńczają to z wodą i piją. No wiem, w Polsce też się tak zdarza. Czekaj, tu trzeba chyba skręcić, nie? Tak, no nie jest to przykre, no ale cóż zrobić. Kurczę, bogaty kraj, Rosja. Coś gospodarstwo powinno, państwo coś powinno zrobić w tym kierunku, żeby jakąś opieką tych ludzi otoczyć, no wyciągać ich z tego nałogu, bo inaczej za parę lat tutaj nie będzie młodych ludzi. Jeśli większość będzie zdegenerowana, to ten kraj się po prostu posypie. Przykre, ale prawdziwe. Chyba nie. Tamte domy. Dobra, trzeba się wrócić. Jednak źle skręciliśmy. To będzie następna przeczniczka. O, widzicie, poza główną trasą jest nie tak łatwo jeździć. Autaj ma różne oblicza. Na pewno warto by było jeszcze zobaczyć ten górski Autaj. Może właśnie bardziej nawet na jakieś trekkingi z plecakiem niż na jeżdżenie na rowerze, bo pewnie na rowerze by się dało tylko jechać drogami, a na nogach można łączyć na przykład pieszą wędrówkę kilkudniową ze spływem rzeką. Czyli trzeba ze sobą wieźć czy nieść jakiś ponton, ewentualnie oponę, dętkę z Kamaza dużą i później zbudować tratwę i na tym spływać. No a tutaj wszystko się wczoraj zaczęło, bo właśnie tu skręciliśmy, żeby nabrać wody i zapytać o nocleg i o sklep. A było to przed godziną 18. I tu poznaliśmy Igora. Zaprowadził nas do tego domu, w którym nocowaliśmy. No i później on poprosił, żeby mu kupić 4 te flaszki tych perfumów za 120 rubli, czyli za 7,50. No ja mu to kupiłem. No, nie potraktowałem tego jako opłata za nocleg, bardziej po prostu jako ciekawostka, ale za to za darmo później jedliśmy, bo tam miał dużo ziemniaków i takich innych rzeczy. No i wjeżdżamy do Barnaul. Tu się ciągną przedmieścia. Tam chwilę wcześniej był chyba 10 km
domków takich działkowych. Wyglądało to jak miasto, a to były tylko domki działkowe. Całe miasto z małymi domkami. Tak. W różnym stanie. Tak, przeważnie w porządku. Teraz zostało jeszcze 14 km do domu Tatiany Iwanowny. To jest taka pani, którą poznaliśmy jeszcze w Kazachstanie. Ona tu mieszka. Albo jej córka tu mieszka, ona mieszka pół w Kazachstanie, pół w Rosji, nieważne. W każdym razie wtedy nas zaprosiła i powiedziała, że jak będziemy, żeby dzwonić. W każdym razie wtedy nas zaprosiła i powiedziała, że jak będziemy dojeżdżać do Barnaul, żebyśmy do niej dzwonili. No i przed chwilą właśnie wykonaliśmy telefon. Podała nam adres i jedziemy teraz do niej. Tak więc dzisiaj będziemy mieć nocleg w domu rodzinnym, a nie na melinie pijackiej. Ile jeszcze kilometrów? Tak. No, Dorenda mówi, że jeszcze 13 km zostało. Czym bliżej miasta, tym zwiększył się ruch. Teraz jest całkiem duży. Po prostu auto za autem jedzie. Wcześniej tak nie było. No i przez cały dzień było mega zachmurzone niebo, zimno, wiało. Nawet nie wyjmowałem kamery, bo nic się nie działo. Jechaliśmy w takiej szarej, zimnej, chłodnej pogodzie. Jechaliśmy, zrobiliśmy dwie przerwy. Jedną przerwę na chałupę, drugą przerwę na chleb. Na jednej przerwie zatrzymała się rodzina z Kazachstanu, dali nam jeszcze dwie konserwy, trochę chleba, kawę, ciastka, więc było miło. A jeszcze się zdarzyła jedna rzecz, że znaleźliśmy po drodze telefon komórkowy. Będziemy jechać przez ten las, tutaj Dorenda mu pokazuje, po mojej lewej stronie. Gdzieś za tym lasem jest dom. No i znaleźliśmy telefon komórkowy. Leżał na poboczu. Asus. Troszeczkę był rozbity, ale działający. No i na początku chcieliśmy nawiązać kontakt, ale się nie dało, bo nie było zasięgu. A potem udało się zadzwonić na jakiś tam z numerów, który ostatnio dzwonił. Okazuje się, że to była żona właściciela telefonu. On go gdzieś zgubił. No i ja jeszcze nie znam tego wszystkiego, co się stało, bo z nią krótko rozmawiałem. No oni nie są z Barnaul, z jakiejś innej miejscowości, ale powiedzieli, że kogoś dzisiaj po ten telefon przyślą, więc jak tylko będziemy na miejscu, ja zadzwonię, podam adres i ktoś się powinien zjawić, więc jeszcze taka historyjka.